Mówili, śmierdzi z kanałów, szczury, drożyzna, nie znajdziesz miejsca w hotelu. W ogóle nie ma co jechać, jeszcze tłumy na dodatek jak cholera. A ja pojechałem i nie żałuję. I wracam do Wenecji każdego roku. To jest bez wątpienia jedno z najbardziej niesamowitych miast. Niesamowita architektura, niesamowita historia, blisko 1500 lat historii, multikulti, most pomiędzy wschodem i zachodem, most handlowy, most kulturalny, most artystyczny. No do Wenecji trzeba jechać. Pojechałem zupełnie przypadkiem, bo wracaliśmy z warsztatów, wracaliśmy z festiwalu fotograficznego w Toskanii, w Cortonie i zaglądnęliśmy do Wenecji. Wtedy byłem tam pierwszy raz. Potem pojechałem ponownie, zabrałem jedną grupę, zabrałem drugą grupę, bo okazało się, że Wenecja jest praktycznie obok Stambułu, chyba najlepszym miejscem do fotografii ulicznej. A jechać tam trzeba nie latem, nie wtedy, kiedy śmierdzi z kanałów i są szczury. Latem byłem tam tylko raz i szczerze mówiąc nie stwierdziłem, ale jechać tam trzeba zimą. Jeżdżę tam każdego roku właśnie zimą, w czasie karnawału, żeby fotografować karnawał. Ale fotografowanie w takich miastach wiąże się z pewnym niebezpieczeństwem. Tym takim niebezpieczeństwem, z którym walczyłem, czy też któremu poddawałem się kiedyś tam dawno temu, kiedy jeszcze magazyny kolorowe publikowały zdjęcie fotografów podróżujących. Mianowicie, żeby odwiedzać te evergreeny, te najbardziej ciekawe miejsca, te najbardziej spektakularne i robić po prostu fotografię podróżniczą. Dziś już tego nie robię. Dzisiaj fotografuję ulicznie, reportersko, staram się opowiadać różne historie i o tym będzie dzisiejszy odcinek. Zima jest najlepsza, bo zimą odbywa się karnawał wenecki. Karnawał wenecki jest idealnym miejscem dla tych, którzy fotografują ulicznie, bądź chcą zacząć fotografować ulicznie, tych, którzy mają problemy i opory z fotografowaniem na ulicy, bo boją się reakcji, jaką wzbudzą, kiedy idą z aparatem i zbliżają się do kogoś na pół metra. W czasie karnawału można robić wszystko, ponieważ tam się przyjeżdża po to, żeby fotografować. Przyjeżdżają ci, którzy pozują, ludzie przebrani w maski. Przyjeżdżają ci, którzy chcą sfotografować tychże pozujących. Problem jest takiej natury, zresztą padło to słowo już 2 razy, że wszyscy pozują. A fotografia uliczna jest tą fotografią nieustawianą, tą nienarracyjną, tą niepozowaną, więc trzeba znaleźć jakiś pomysł i znaleźć jakiś sposób na to, żeby z tym pozowaniem sobie poradzić. Na dodatek pojawia się jeszcze jeden problem, bo gdy przygotowywałem się do pierwszego wyjazdu fotograficznego, właśnie w czasie karnawału, przeglądałem mnóstwo zdjęć, zobaczyłem, co tam się w ogóle dzieje, tak żeby być trochę przygotowanym na to, co zastanę. 99% to były po prostu portrety osób pozujących. Pełne sylwetki na tle placu Świętego Marka, albo na tle kanału Grand Wielkiego, albo gdzieś przy gondolach, albo jeszcze w jakimś innym miejscu. Były to po prostu klasyczne portrety osób pozujących, zrobione w dzień, bądź zrobione w czasie błękitnej godziny, z lampą błyskową itd. Szukałem jakiegoś pomysłu i rozwiązania na to, żeby po prostu sfotografować Wenecję inaczej. I znalazłem kilka pomysłów. Pierwszy związany był z klasycznym, streetowym podejściem do fotografowania, czyli coś pomiędzy huntingiem a fishingiem.
Musiałem się do tego przygotować, wynaleźć miejsca, przede wszystkim popracować trochę z Google Maps i z Google Earth. Zresztą, jeśli jesteś ciekaw, to w ramach kursu fotografowania w podróży jest specjalna lekcja, jak wykorzystywać narzędzia Google Earth i Google Maps do wyszukiwania miejscówek. Polecam. No więc musiałem przejść całą procedurę wyszukiwania miejscówek, znalezienia kąta padania słońca, znalezienia w końcu miejsc, gdzie ludzie ruszają, mając światło prosto w oczy, i tych miejsc, w których mógłbym zaczaić się, mógłbym z moimi kursantami zaczaić się i w ramach tych dwóch technik zacząć wyłapywać potencjalne ofiary naszego fotograficznego działania. Powstało z tego mnóstwo zdjęć, które właśnie odzwierciedlają tę technikę i które wydaje mi się są idealne do tego, żeby pokazać, czy też odpowiedzieć na pytanie, co fotografować w Wenezji w czasie karnawału. Oczywiście, żeby to nie było takie bezosobowe, żeby to nie było tak, że jestem w Wenecji, a fotografuję wszystko to, co tam po prostu jest, a nie to, co stanowi clou karnawału. Starałem się fotografować i dobierać modeli w taki sposób, żeby ten element karnawału na zdjęciach się znalazł. Drugi pomysł, druga technika, to były klasyczne zdjęcia wieloplanowe, uliczne, które bardzo lubię robić, które niestety wymagają, czy też stety wymagają mnóstwa czasu, mnóstwa powtórzeń. Duża próba statystyczna musi się wydarzyć, żeby te fotografie wyszły. No, błąkaliśmy się po zakamarkach i placu, i uliczek, które do placu biegły, i całej wyspie, tej głównej wyspie, na której odbywają się wszystkie, czy też spora większość karnawałowych wydarzeń. Biegaliśmy i szukaliśmy wieloplanów, tak żeby można było właśnie w takim wieloplanie coś pofotografować. Okazało się, że wszelkie Vaporetto, promy, którymi tam pływaliśmy, są też idealnym miejscem do fotografowania. Nikt tam na nas za bardzo nie zwraca uwagi. Wszyscy są z aparatami. Jest tłoczno. Pierwszy rok był jeszcze pandemiczny i nie było tak do końca tłoczno, ale w tym roku, w 2023, było już solidnie osób. Mam nadzieję, że w 2024 będzie nie mniej, bo wiele osób sprzyja fotografii ulicznej. Zresztą serdecznie Cię zapraszam, jeśli chciałabyś ze mną pojechać na warsztaty w 2024 roku, to są jeszcze wolne miejsca, grupa jeszcze nie zamknięta, więc można spokojnie dołączyć. Szukałem też własnego pomysłu na zdjęcia. Inspiracją stał się tutaj film. Nie wiem, czy znacie taki film sprzed wielu lat, Oczy szeroko zamknięte. Tam jest taka scena z maskami na balu maskowym, z przejmującą muzyką. Zresztą
standard muzyki poważnej. I wtedy zauważyłem, że maski są bezosobowe. Że te wszystkie maski tam na filmie i te maski w Wenecji wyrażają pewien, jak to nazwać? To nie jest wykrzywienie, to nie jest grymas, w nich jest swoisty niepokój. We wszystkich jest niepokój. Patrząc na maskę, przekładam niepokój z tej maski na osobę, która tą maskę niesie. Czasami nie mam pojęcia, czy za maską kryje się kobieta, czy kryje się mężczyzna. To było niesamowite. I szukałem takiego pomysłu, którym mógłbym w jakiś sposób podbić troszeczkę ten niepokój, dodać do fotografowania osób zamaskowanych coś więcej niż tylko strzelanie portretów osób fajnie wyglądających. I pomyślałem, że technika, którą wydaje mi się z powodzeniem stosuję w czasie fotografowania na marszu, na paradzie Pride w Berlinie, czyli tego podglądania przez dziurkę od klucza, czyli używania flesza wyzwalanego w ciągu dnia z korektą ekspozycji na minusie, czyli dający efekt takiej troszeczkę nocy, poświaty nocnej, będzie dobrym sposobem na właśnie takie podkreślenie tego niepokoju, który rzeczywiście mi się udzielił, kiedy pierwszy raz patrzyłem oko w oko zamaskowanym osobom. Pójdzie ktoś w masce, o fajnie. Jeszcze się pani ładnie wróciła. Ale oprzyj się tam o ścianę, czekaj aż ludzie nadejdą i wtedy wyskakuj, nie? Fajna możliwość zrobienia wieloplanowych zdjęć. Karnawał w Wenecji dla nas, fotografów ulicznych, fotografek ulicznych, to są długie godziny i długie kilometry wydeptywane, wyszukiwanie miejsc, ustawianie się w tych miejscach, czekanie na ludzi, czekanie na światło, fotografowanie, powtarzanie. Tak wyglądają moje warsztaty, których oprócz części tej takiej praktycznej czy teoretycznej wcześniej wykładu dotyczącego fotografii ulicznej składają się z bardzo, bardzo ważnej części, czyli pracy nad zdjęciami. Każdego wieczoru spotykamy się, siadamy do zdjęć, przeglądamy, robimy tak zwaną fotoedycję, analizujemy to, co wykonaliśmy i szukamy sposobów na to, żeby zdjęcia były jeszcze lepsze, żeby poprawić błędy. A żeby nie być gołosłowny, na koniec dzisiejszego nagrania pokażę Wam zdjęcia z poprzednich 2 edycji warsztatów, zdjęcia moich kursantów. Za ten odcinek dziękuję. W przyszłym odcinku zabiorę Was na fotografowanie
tuż obok Wenecji, na kolorową wyspę Burano. Tam to się dopiero dzieje.